Witajcie w kolejnej części naszej wyprawy po Filipinach. Witajcie na Boracay, jednej z najpiękniejszych filipińskich wysp. W tym odcinku pokażemy Wam słynną wyspę Boracay. Jak do niej dotrzeć, jak ją poznawać i jakie są tu największe atrakcje. O tym już wkrótce. Zostańcie z nami. Filipiny. Ponad 7000 wysp. Jak perły na turkusowym morzu. Miejsce, gdzie przyroda zaczyna się od pierwszego kroku na gorącym piasku. Odwiedzimy hałaśliwe miasteczka i ciche wioski. Będziemy odkrywać ukryte plaże, śnić pod gwiazdami, nurkować wśród raf. Z pokładu łodzi zobaczymy świat jak sen. Lazurowe laguny, rajskie wyspy. Zajrzymy tam, gdzie dzieci śmieją się wśród palm, a niełatwe życie zakorzenione jest w naturze i codziennych rytuałach. To nie tylko podróż po mapie, to wyprawa w głąb przyrody, w głąb siebie. Zapraszamy do świata, który potrafi zachwycić i zmienić na zawsze. Zostań z nami i odkryj niezwykłe Filipiny. Kolejną część naszej podróży po Filipinach poświęcamy głównie wypoczynkowi. Wybraliśmy wyspę Boracay. Nie jest łatwo na nią dotrzeć. My lecimy z El Nido na wyspie Palawan, zostawiamy za sobą archipelag Bacuit. Zmierzamy na wyspę, no właśnie, nie od razu na Boracay, tylko na wyspę Panay, do lotniska Caticlan w mieście Malay. Często jednak stosuje się nazwę Boracay Airport, choć lotnisko nie leży na tej wyspie. Boracay nie ma swojego lotniska. Lądowanie na Caticlan to niecodzienne doświadczenie. Tuż obok pasa startowego rozciąga się turkusowa woda, plaże, gęste filipińskie lasy. Zaraz po wyjściu z samolotu witają nas uśmiechy i czerwony dywan. Dosłownie. Lotnisko jest kameralne, a obsługa nawet macha na powitanie. Ale jak stąd dostać się na Boracay? Najlepiej po wyjściu z lotniska zakupić zbiorczy bilet transferowy. Obejmuje on kilka etapów podróży. Zawiera konieczne opłaty i kończy się dostarczeniem pod sam hotel. Zostajemy oznaczeni specjalnymi naklejkami, dzięki którym będziemy kierowani krok po kroku. Każdy turysta trafia tam, gdzie powinien. Najpierw jedziemy busem z lotniska do portu. Port jest wypełniony setkami turystów, ale pomimo tego wszystko przebiega sprawnie. Trzeba przyznać, że jest to bardzo fajnie rozwiązane. Albo podążamy za naklejkami, albo za kolorami. Łodzie czekają, gotowe do krótkiej przeprawy na sąsiednią wyspę. Ruszamy w szybki rejs. Kilkanaście ekscytujących minut na wodzie. Na Boracay wita nas słońce i rześka morska bryza. To jeszcze nie koniec. Czas na transfer do hotelu. Okej, ostatni odcinek podróży. Z statku przysiedliśmy się do małego busa i teraz jedziemy już bezpośrednio do hotelu. I tak zaczynamy nową przygodę. Na północnym krańcu Boracay, z dala od zgiełku głównych plaż i tłocznych deptaków, ukryty w zieleni tropikalnej roślinności, znajduje się Mövenpick Resort & Spa Boracay. Pierwsze wrażenie – cisza, przerywana jedynie szumem palm i cichym pluskiem wody. Pokoje z widokiem na przyrodę. Oczywiście nie wszystkie wyglądają tak jak ten, ale we wszystkich można poczuć się komfortowo. Kompleks hotelowy jest przestronny.
zbudowany z myślą o tym, by wtopić się w otoczenie. Jedynym dylematem może tu być decyzja, czy spędzać czas na basenie, czy jednak udać się na brzeg morza, przy którym położony jest hotel. Hotel leży przy plaży Punta Bunga, prywatnej, niemal ukrytej zatoczce z białym piaskiem i lazurową wodą, do której dostęp mają tylko goście kilku hoteli. Plaża bez tłumów, bez natarczywych sprzedawców. Wielbiciele plaż będą bardzo zadowoleni. Ci, którzy lubią kąpiele w ciepłym morzu, również. Zanurzając się pod wodę, można odkryć kolejne cuda tutejszej zatoki. To tam rośnie? Tuja taka rośnie tutaj na dole. Trzeba uważać, żeby nie dotknąć. Jeśli chcecie oazy spokoju z dala od centrum wyspy Boracay, hotel Mövenpick będzie doskonałym wyborem. Boracay to niewielka wyspa o powierzchni zaledwie 10 km². Od lat przyciąga podróżników z całego świata. A przez wieki wyspa była domem dla rdzennego ludu Ati. Gdy w XVI wieku na Filipiny przybyli Hiszpanie, Boracay, podobnie jak wiele mniejszych wysp, pozostała w dużej mierze na uboczu kolonialnej transformacji. Dzięki temu zachowała swój tradycyjny charakter. Dopiero w latach 70. XX wieku Boracay zaczęła przyciągać pierwszych turystów. A w ciągu kolejnych dekad wyspa zmieniła się w słynny kurort. Wielka popularność ma jednak swoją cenę. W 2018 roku rząd Filipin zdecydował się zamknąć wyspę na pół roku, aby odbudować naturalne środowisko. Celem było przywrócenie równowagi między człowiekiem a naturą. Jak poruszamy się po tej malutkiej wyspie? Oczywiście, jak na większości filipińskich wysp, tricyklami. Te jednak na wyspie Boracay są zmodernizowane. Nowsze, większe, bardziej komfortowe i, co jest największą zmianą, są elektryczne. Spragnionych życia nocnego, które kwitnie na Boracay, możemy uspokoić, tricykle jeżdżą do późnych godzin nocnych, a może i przez całą noc. A nocna podróż tricyklem dostarcza nowych wrażeń. Zwłaszcza jeśli wybieracie się też w mniej zaludnione części wyspy. Czas odwiedzić najpopularniejsze tu miejsce. White Beach, jedna z najsłynniejszych plaż nie tylko na Filipinach, ale i na całym świecie. Ma około 4 km długości i biegnie wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy Boracay. Jej znak rozpoznawczy to drobny, niemal biały piasek. Woda najczęściej bywa krystalicznie błękitna, ale nie zawsze. Szczególnie w porze suchej pojawiają się przypływy glonów, które wpływają na wrażenia estetyczne i kąpielowe. To naturalne zjawisko, jednak warto się przygotować na to, że może się pojawić, bo wasze fotki nie będą wtedy idealne. Plaża dzieli się na 3 główne odcinki, tak zwane Station 1, 2 i 3. 1 to okolica najdroższych hoteli i mniej zatłoczonych fragmentów plaży na północy. Station 2 to centrum gwaru z klubami, restauracjami i dużym ruchem turystycznym. Z kolei Station 3 uchodzi za spokojniejszą okolicę na południu, z mniejszymi hotelami i bardziej kameralną atmosferą. Tuż przy brzegu, w okolicach Station 1, wyrasta z płytkiej wody mała, bazaltowa formacja skalna – Willis Rock. W porze odpływu można dojść do niej pieszo, ale nie tym razem.
No i jeszcze do tego te glony. Ale pielgrzymujemy. Bo na szczycie skały znajduje się niewielka kapliczka z figurką Matki Boskiej, skierowaną w stronę morza. Jakby błogosławiła nie tylko wyspę, ale i wszystkich, którzy na nią przybywają. Jeśli w czasie spotkania z figurką nie nastąpił odpływ, to znów trzeba wracać w wodzie. Ale można też skorzystać z kajaków. Wzdłuż plaży White Beach biegnie zatłoczony deptak zbudowany z restauracji, beach barów, kawiarni, butików i ulicznych straganów. Tu najbardziej czuć silną obecność turystyki. Wszystko przygotowane jest z myślą o odwiedzających z całego świata. Idziemy dalej tym jarmarkiem. Idziemy. Jeśli lubicie zgiełk, jeśli lubicie, kiedy bardzo dużo się dzieje na waszych wakacjach, to wy wybierzcie właśnie tę strefę Station 1 albo Station 2, które są najbardziej obleganymi turystycznie. A jeśli chcecie mieć spokój na wyspie Boracay, no to gdzieś poza tymi głównymi miejscami. Można na tej wyspie także spotkać bardzo, bardzo spokojne i odludne miejsca, ale te główne są no, dla niektórych nawet męczące. Nie wiemy, czy nas słychać, bo jest tak głośno. Na pewno słabo słychać tu szum morza. Jest tłoczno, głośno i drogo. A można tu kupić wszystko. Od świeżych kokosów po pamiątki. Aromat grillowanego mięsa miesza się tu z zapachem olejków do opalania. Mimo komercjalizacji, White Beach nadal pozostaje miejscem wyjątkowym, niekoniecznie rajskim w każdej chwili, ale na pewno intensywnym, żywym i pełnym kontrastów. To właśnie tutaj łączą się nowoczesne resorty i dawna atmosfera Boracay. Jeszcze sprzed wielkiej fali rozwoju. To przestrzeń, w której można odpocząć i równie łatwo się zagubić w nadmiarze wrażeń. Takie trochę Mielno, trochę Krupówki. Ale wyspa Boracay to nie tylko White Beach. By odwiedzić ciekawe miejsca tego wąskiego pasu lądu na morzu, warto skorzystać oczywiście z tricykla. Ale tym razem umawiamy się z kierowcą, że zrobimy trasę wokół wyspy, zatrzymując się przy największych atrakcjach. Przy okazji wyjeżdżamy w mniej turystycznie oblegane strefy wyspy, gdzie najlepiej widać dawną Boracay. Jak już wspominaliśmy, tricykl zmieści się wszędzie. Niestraszne mu także roboty drogowe i zamknięta trasa. Z dala od zgiełku White Beach po wschodniej stronie Boracay znajduje się miejsce, które zaskakuje zupełnie innym obliczem wyspy. To Boracay Mangrove Forest. Stanowisko z lasem namorzynowym, jedno z ostatnich takich ekosystemów na wyspie. Ścieżka poprowadzona drewnianym pomostem unoszącym się nad bagnistym podłożem pozwala wejść w sam środek tego wyjątkowego świata. Powietrze jest tu gęste i wilgotne, a wśród liści słychać odgłosy tropikalnych ptaków. Ochrona lasów namorzynowych to klucz do zachowania równowagi między tym, co dzikie i naturalne, a tym, co stworzył człowiek. To cicha, zielona, a jednak pełna życia strona Boracay. Pełnię życia można odczuć na kolejnej ze słynnych plaż Boracay. To Bulaboc Beach. Dzika, wietrzna i pełna energii. Od tej strony wyspy wiatr prawie nie ustaje. Stąd plaża Bulaboc przyciąga kitesurferów i windsurferów z całego świata. Od listopada do kwietnia trwa tu prawdziwy sezon na sporty wodne. Zamiast luksusowych kurortów, niewielkie hotele, szkółki sportowe i klimatyczne bary. Plażowanie to rzadkie zajęcie w tym miejscu.
To wybrzeże sportu, adrenaliny i przygody. To może odwiedźmy kolejne miejsce idealne na plażowanie. Z dala od tłumów turystów i zgiełku White Beach, ukryta w zacisznej zatoczce po północno-wschodniej stronie Boracay, znajduje się Paradise Cove Beach. Jedno z tych miejsc, które w pełni zasługuje na określenie rajskie. Nie ma tu gwaru barów, nie ma tłoku, tu króluje szum fal. A z tej strony wyspy morze jest niespokojne. Do tego bujna roślinność. To jedno z tych miejsc na Boracay, które przypominają, jak mogła wyglądać wyspa, zanim stała się turystycznym gigantem. Nieopodal znajduje się kolejna atrakcja wyspy Boracay. Trzeba się do niej kawałek przespacerować, ale im bliżej, tym bardziej przekonujemy się, że przyciąga niemałe grono turystów. To naturalna brama wykuta przez czas i żywioły w skalnym klifie. Formacja przypominająca ogromny otwór na klucz, przez który widać horyzont. To Cujos Keyhole. Chociaż wszyscy gromadzą się jak najbliżej tylko można, to formacja okazale wygląda także z dalsza, wpisując się w skaliste wybrzeże Boracay. Warto odwiedzić i mieć nieco inne fotki z Boracay niż tylko te plażowe. Na wycieczkę objazdową po wyspie Boracay możecie także wybrać się busami hop on, hop off. Także obwiozą Was wokół wyspy, ale tricyklem zdecydowanie jest bardziej swojsko. Ale plaże to przecież sens tej wyspy. Odwiedźmy jeszcze jedną, chyba najbardziej szaloną. Docieramy do samego północnego krańca Boracay. Wąskim przesmykiem pomiędzy kramami, straganami i barami docieramy do Puka Beach. Miejsce jeszcze niedawno było znane tylko mieszkańcom. Dziś odwiedzają sporo chętnych, by poczuć ten piasek pod stopami i wskoczyć w turkusowe fale. Plaża jest naprawdę zachwycająca. Pas białego piasku od strony lądu zamknięty skałami i lasem, dającym cień. Morze niesamowicie błękitne, z falami, które aż proszą, by w nich poszaleć. To jedno z tych miejsc na Boracay, które przypomina, że radość z plażowania to nie tylko błogie lenistwo, to też śmiech wśród fal i piasek we włosach. Wow! Welcome to the Philippines. Wracając, po drodze mijamy nowe osiedle New Coast. Mamy mieszane uczucia. Choć Boracay może wydawać się rajem na ziemi, nie jest wolna od konfliktów. Problem to kwestie własności gruntów. Ludność wyspy, która zamieszkuje tu od wieków, często nie posiada formalnych dokumentów własności terenów. A tereny chcą przejmować inwestorzy. Podczas zamknięcia wyspy przeprowadzono szeroką rewizję stanu prawnego gruntów. Część budynków wyburzono. Wyznaczono tereny dla mieszkańców i dla inwestorów. Trudno oprzeć się jednak wrażeniu, że wyspa coraz bardziej przejmowana jest przez inwestorów, a rdzenni mieszkańcy spychani na margines. Czy jednak będzie to wciąż filipińska wyspa, kiedy tutejsza ludność będzie tu tylko dodatkiem? Wieczór spędzamy na plaży Punta Bunga przy naszym hotelu. Kończy się nasz pobyt na Boracay i kończy się cała nasza filipińska przygoda. Cykl pełen słońca, wiatru i wody. Boracay niczym klamra spina wszystkie filipińskie wrażenia. Z jednej strony turystyczny zgiełk, z drugiej szum fal, biały piasek i relaks. Ale nasza wyprawa to była nie tylko Boracay. Przez te wszystkie dni próbowaliśmy uchwycić ducha Filipin. Na ulicy, na targu, na wodzie
i stałym lądzie. W małych miasteczkach, podróżach tricyklem, w uśmiechniętych oczach mieszkańców. Poznaliśmy wyspy, których nazw nawet nie da się zapamiętać, ale których widoku nie da się zapomnieć. Filipińska przygoda jest jak pasjonująca książka, jak nierealny film. Dziękujemy, że byliście z nami. Rzadko odkrywany skrawek lądu przez nas już został odkryty. Może nasza wycieczka sprawi, że ktoś z Was też się na to zdecyduje. Nie wahajcie się. Teraz czas na Was. Zobaczcie koniecznie pozostałe części naszej filipińskiej wyprawy. Do zobaczenia w kolejnych podróżach.